Witam! Dzisiaj zapraszam na pyszne ciasto marchewkowe. Ciasto jest wilgotne dzięki dużej ilości słodkiej i startej marchewki. Jest mięciutkie, aromatyczne dzięki przyprawom i wanilii. Nie jest zbyt słodkie. Przygotujemy je z orzechami i przełożymy smacznym kremem z serka Philadelphia. W filmiku dokładnie, krok po kroku, pokażę Ci, jak robię to słynne ciasto. A oto przepis na ciasto marchewkowe. Dokładny przepis znajdziesz także pod filmem. Obieramy 360 g umytej dokładnie marchwi, która powinna być ładna, słodziutka. Teraz nasze marchewki będziemy ścierać na tarce na grubych oczkach. Otrzymałam 300 g startej marchewki. Są to 3 szklanki o pojemności 250 ml. Do ciasta dodamy 120 g orzechów włoskich, 1 szklanka, albo orzechów pekan. Orzechy kroimy na małe kawałeczki. Jeżeli nie lubisz orzechów albo nie możesz ich jeść, możesz je ominąć. Teraz przygotujemy foremkę do ciasta natłuszczoną i wyłożoną papierem do pieczenia. Wszystko jest przygotowane, możemy zacząć robić ciasto. Do dużej miski przesiewamy 300 g mąki, 2 szklanki. Wsypujemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Szczyptę soli, 1 łyżeczkę cynamonu, pół łyżeczki zmielonego imbiru i 1/4 łyżeczki startej gałki muszkatołowej. I mieszamy razem składniki sypkie. Do innej miski wsypujemy 100 g cukru, około 1/3 szklanki, 150 g cukru Muscovado lub innego brązowego cukru, około pół szklanki. Muscovado jest to cukier wytwarzany z trzciny cukrowej, dzięki której posiada swój specyficzny smak i barwę. Ale jeżeli nie dostaniesz cukru Muscovado, możesz użyć zwykły cukier brązowy. A więc mieszamy cukier biały z cukrem brązowym. Teraz wlewamy olej 180 ml, około 3/4 szklanki. Wlewamy 5 jajek w temperaturze pokojowej. 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego, nie aromatu, ekstraktu. Dodajemy 120 g musu z jabłek, pół szklanki. Wystarczy wcześniej na patelni podsmażyć pokrojone 1 jabłko. Zamiast jabłka możesz rozgnieść 120 g ananasa z puszki albo surowego. Dzięki temu ciasto będzie jeszcze bardziej wilgotnie i zachowa świeżość przez kilka następnych dni. Składniki płynne są dokładnie wymieszane. Teraz jest bardzo ważny moment. Składniki płynne wlewamy do sypkich, do składników suchych, czyli do mąki. Zaczynamy mieszać łopatką. Mieszamy delikatnie, powolutku. Tego ciasta nie należy dokładnie mieszać. Musi zawsze zostać troszeczkę mąki. A więc mieszamy powolutku. Jeszcze cały czas widać mąkę. Wsypujemy wcześniej pokrojone orzechy włoskie. 1 szklanka. Jeszcze widać mąkę i teraz na koniec dodajemy 300 g startej marchewki. I teraz już mieszamy wszystkie składniki. Jeżeli chciałabyś zrobić okrągły torcik marchewkowy, upiecz 2 krążki w 2 tortownicach o średnicy 20-22 cm lub w jednej, ale wysokiej. Tak przygotowane ciasto przekładamy do foremki.
o wymiarach 22 na 30 cm. Piekarnik jest już nagrzany, jest gorący. Ciasto pieczemy przez 35 minut w temperaturze 175 stopni na środkowej półce piekarnika, góra-dół. Nie pieczemy dłużej, aby nie wyschło. Po 35 minutach wbijamy patyczek w ciasto. Jeżeli jest suchy, ciasto jest upieczone. Możemy je wyciągnąć z piekarnika i ostudzić. Zimne ciasto wyciągamy z foremki, wykonując ten manewr akrobatyczny. Ciasto przekładamy na półmisek lub na kratkę i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Teraz przygotujemy krem do ciasta marchewkowego. Przypominam, że dokładny przepis znajdziesz także pod filmem. Do miski przekładamy 200 g masła w temperaturze pokojowej. Masło powinno być mięciutkie, ale nie rozpuszczone. Ja moje masło w zimie wyciągam z lodówki na całą noc. A więc masło miksujemy na średnich obrotach, aż będzie puszyste. Następnie przesiewamy cukier puder, 200 g. Mieszamy delikatnie. Najpierw mieszamy bez włączania miksera, a potem miksujemy. Zatrzymujemy mikser i łopatką zgarniamy masło z brzegów miski. I dalej miksujemy. Jeszcze raz zgarniamy i miksujemy. Masło z cukrem jest puszyste. Teraz wlewamy 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Krem będzie jeszcze smaczniejszy. I dodajemy 500 g serka Philadelphia w temperaturze pokojowej. Wylewamy wodę z opakowania. Wykorzystujemy serki Philadelphia oryginalne. Tłuste, z chudego serka nie wyjdzie nam krem. Miksujemy wszystko, nie za długo, tyle ile trzeba. W pewnym momencie zatrzymujemy mikser i zgarniamy krem ze ścianek miski. Po kilku chwilach nasz krem jest gotowy. Wkładamy go na godzinę do lodówki. Kiedy ciasto marchewkowe będzie już zupełnie zimne, będziemy je przekrawać na 2 blaty. Najpierw nożem robimy znak, gdzie będziemy przecinać ciasto, następnie lekko je przecinamy, a potem już przekrawamy ciasto na 2 równe blaty. Można też ciasto marchewkowe upiec w większej foremce i w ogóle go nie przecinać na 2 blaty, a na wierzch wyłożyć cały krem. Będzie równie smaczne. Jeżeli Twoje ciasto bardzo urosło i jest nierówne, możesz tą nierówność z góry lekko ściąć. Moje ciasto jest prawie płaskie, więc nie potrzebowałam tego robić. Kolej na kompletowanie ciasta. Z lodówki wyciągamy krem, mieszamy go na gładko i dzielimy na 2 połowy. 1 połowę plus kilka łyżek nakładamy na dolny blat. Rozkładamy równo na całym cieście. Na krem nakładamy drugi blat. Przyciskamy, ale bardzo leciutko. I nakładamy resztę kremu. Staramy się wyrównać krem. Ja wyrównałam nożem boki ciasta dla prezentacji. Zawsze tak robię. Te ścinki oczywiście się nie zmarnują. Wszystko będzie zjedzone do ostatniego okruszka. Ciasto możemy posypać okruszkami ciasta marchewkowego albo pokruszonymi orzechami włoskimi. Jak widzisz, ten oryginalny przepis na ciasto marchewkowe nie jest chyba trudny. A ciasto jest niesamowicie smaczne. Ja je uwielbiam. I nie tylko ja, jest słynne na całym świecie, jest przepyszne. Mięciutkie, pachnące, aromatyczne, jest wilgotne przez kilka dni. Dziękuję za obejrzenie filmiku.
Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao, ciao!